Siemanko! Dziś przede mną stoi mój prezent świąteczny, który układałem już dość dawno, ale dopiero dzisiaj mam okazję go zrecenzować. Jest to Sherman Jumbo w wersji Limited Edition, który z chęcią Wam dzisiaj przedstawię. Tak jak wspomniałem, nie jest to najświeższy zestaw, ale ja otrzymałem numer 1048. Dla nowych fanów, którzy nie wiedzą, co ja w tej chwili trzymam w rękach i dlaczego oni nie dostali tego w swoim zestawie, to jest to certyfikat, certyfikat autentyczności, który dostajemy tylko w zestawach limitowanych. Każdy z tych pojazdów jest odznaczony swoim indywidualnym numerem. Ja otrzymałem wspomniany wcześniej numer 1048, co znaczy, że kupiłem ten zestaw dosyć późno. Tak samo ten numerek jest widoczny na blaszce, gdzie też widać ten numer. I ta tabliczka różni się od takiej zwykłej, którą otrzymujemy w zestawie, chociażby tym, że jest ona czarna, większa i posiada złoty grawer na samiuśkim środku. Do tego w wersji limitowanej tego zestawu otrzymujemy taki właśnie klocek, o którym opowiadałem w jednym ze swoich shortów, oraz fragment ruin, których jak widzicie nie mam ze sobą, ponieważ użyłem jej już w jednej z swoich dioram, którą aktualnie buduję. W tej chwili widzicie na ekranie, co to jest. Jest to fragment ruin w ceglanym kolorze z jednym okienkiem, kilkoma krzaczkami oraz brązowymi klockami pod spodem. Do tego w wersji limitowanej poza zwykłymi czołgistami otrzymujemy francuskiego partyzanta z karabinem Lee Enfield, generała Pattona z lornetką oraz oficera żandarmerii wojskowej. Te trzy figurki z pewnością robią na mnie wrażenie i bardzo, bardzo mi się podobają. W szczególności ten partyzant, ponieważ jest on dość oryginalną figurką i na ramieniu ma flagę wolnej Francji, plus można go zawsze rozebrać i użyć w inny sposób, ponieważ jest on ubrany w zwykłą marynarkę. Figurka generała Pattona jest tak bardzo rozpoznawalna, że raczej nie trzeba tłumaczyć ta charakterystyczna kurtka oraz ten typowy dla niego wyraz twarzy. Żandarm też jest dość ciekawym wyborem, ponieważ nie dostajemy go w żadnym innym zestawie. Natomiast w zwykłej edycji tego zestawu dostajemy jeszcze dowódcę czołgu oraz czołgistę, prawdopodobnie mechanika, ponieważ trzyma on w ręku klucz. I co ciekawe, figurki ze zwykłej wersji tego zestawu mają długie, nowiuśkie nóżki. Wszystkie pozostałe z edycji limitowanej posiadają nóżki stare. Ale dobra, dodatki na bok i zajmijmy się samym pojazdem. Akurat ten Sherman Jumbo jest wyjątkowy ze względu na nadruki, które otrzymujemy na jego lewej stronie kadłuba. Co my tutaj mamy? First in Bastogne, w tym mieście. Dlaczego? Ponieważ jest to pierwszy pojazd, który wyrwał wojska amerykańskie z oblężenia właśnie w tym mieście w grudniu 1944 roku. Tak więc jest to jedyny w swoim rodzaju ten pojazd i bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Co my tutaj mamy? Przede wszystkim wieża, która bardzo gładko chodzi, bez zarzutów, co czasami jest dość problematyczne, oraz na jej szczycie jeden włas dla dowódcy czołgu plus karabin maszynowy. Silnik jak najbardziej da się otworzyć i w środku widzimy bardzo ładnie odzorowane jego wnętrze. Z tyłu pojazdu jest dość dużo amerykańskiego sprzętu, jaki zawsze widzimy z tyłu pojazdów, a sam układ jezdny chodzi w miarę gładko na oczywiście odpowiedniej powierzchni. Ja osobiście jestem wielkim fanem tego, jak Kobi rozwiązuje problem z tyłem Shermana, ponieważ ten tył zawsze jest charakterystycznie delikatnie pochylony oraz zaokrąglony. A podczas składania tego zestawu widzimy, że zostało to po prostu rozwiązane bardzo dobrze i świetnie oddaje nam to, jak ten pojazd wyglądał w rzeczywistości. Na przodzie, od którego w sumie powinienem zacząć, widzimy dwa włazy, które można otworzyć po odchyleniu wieży delikatnie w przeciwną stronę oraz troszeczkę sprzętu, jak zawsze, który się znajdował na przodzie pojazdów. Do tego karabin maszynowy oraz gwiazdka amerykańska. Ja muszę powiedzieć, że ten zestaw jest w skrócie wart swojej ceny, tym bardziej w edycji limitowanej, ponieważ zwykła edycja tego pojazdu na ten moment, kiedy nagrywam, kosztuje 199 zł, a edycja limitowana kosztuje dokładnie tyle samo. A jeżeli chodzi o te dodatki, które tu otrzymujemy
Fragment Ruin oraz dodatkowe 3 świetne figurki, to naprawdę warto. Tym bardziej, że Sherman Jumbo jest jednym z dość popularniejszych amerykańskich pojazdów II wojny światowej. I naprawdę, jeżeli zależy Wam na figurkach, to warto mieć go w swojej kolekcji, ponieważ moje oko cieszy on niesamowicie. Pomimo tego, że ja tak naprawdę jestem fanem skali 1:35, a nie 1:28, do jakiej zbliżony jest ten pojazd. A i właśnie, spojrzałem sobie w mój skrypt i zapomniałem o tym, że w tym zestawie znajduje się również biały pies generała Pattona. Tak, jest to piesek, nic nadzwyczajnego, zwykły element, jaki otrzymujemy w części zestawów. Niestety nie mam go ze sobą i musicie mi to też wybaczyć, znajduje się on w moim domu, a teraz ja oraz ten przeuroczy model żegnamy się z Wami. Bardzo dziękuję, że wytrwaliście do końca i napiszcie, czy Wy macie swój egzemplarz, albo czy może planujecie go kupić. Jestem ciekaw Waszych opinii. Do zobaczenia w następnych filmach.